Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam wszystkich maniaków błota i fanów trudnych warunków drogowych w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunnera. Oczywiście Tatrę już znamy. Nasz dzisiejszy pojazd, wybrałem go specjalnie do naszego dzisiejszego zadania, którym jest Steel River dostawy. Steel River dostawy to zadanie dostarczyć, to jest zadanie, w którym musimy najpierw dostarczyć przyczepę cysterny i potem jeszcze załatwić materiały eksploatacyjne i deski. Ciężko się tu żyje teraz. Brakuje żywności, wody i paliwa, a ludzie zaczynają się niepokoić. Jeśli wkrótce się tym nie zajmiemy, wybuchnie panika. Potrzebujemy Twojej pomocy. Oczywiście, że pomożemy. Już jesteśmy do tego dość dobrze przygotowani. Pierwsze co, musimy odebrać przyczepę, która jest schowana tutaj w takim troszeczkę grząskim terenie. My znajdujemy się w naszej bazie, musimy przejechać sobie po prostu tędy do głównej drogi. Zjedziemy sobie tutaj w dół. Zastanawiam się nawet, czy nie zabrać sobie przypadkiem tej modyfikacji najpierw. Powiedzmy, że zabiorę tą modyfikację i się tutaj wrócę. Może nawet tędy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Odpalamy silnik. Zapalamy światła. Włączamy napęd na 4 koła i już jesteśmy gotowi do drogi. Ruszajmy pomału. Bardzo pomału. Ze względu na to, że jak już wiemy z poprzedniego odcinka o Tatrze, pojazd nie należy do szybkich, ale należy za to do bardzo silnych ciężarówek, szczególnie jeżeli chodzi o początkową grę. Podejrzewam, że dostarczenie przyczepy nie będzie trudnym zadaniem. Zastanawiam się tylko, skąd tu załatwić części eksploatacyjne. Części eksploatacyjne? Materiały eksploatacyjne. O, przepraszam, mogę włączyć w sumie to UI tutaj na chwilkę. Materiały eksploatacyjne musiałbym prawdopodobnie zdobyć z magazynu, także może będziemy musieli troszeczkę pojeździć dzisiaj. Deski zdobędziemy w Tartaku, który jest zaraz za miastem. Także tam akurat nie muszę się o to obawiać, bo to praktycznie byłoby nawet po drodze. Paliwa nam powinno starczyć. Tatra nie pali dużo. Super pojazd. A tym pojazdem nawet jak zwiedzałem pierwszy raz Alaskę i tam były właśnie te ciągnięcie takich naprawdę bardzo dużych przyczep, coś typu, nie wiem, platforma wiertnicza albo nie wiem, coś jakiś, w każdym razie jest tam takich kilka zadań, gdzie trzeba bardzo duże przyczepy ciągnąć. To nawet taką przyczepę właśnie przebudowałem Tatrę na wysokie siodło i taką olbrzymiastą przyczepę właśnie ciągnąłem tym oto pojazdem. Także wielozadaniowa przyczepa, która się praktycznie nadaje do każdego rodzaju zadań. Wielozadaniowa przyczepa, wielozadaniowa ciężarówka, która się nadaje do wszystkiego praktycznie po kolei. No, most, który odbudowaliśmy, bardzo dobrze, że już działa. W zasadzie tutaj mamy infrastrukturę. Czekajcie, bo... Aha, super! Już przejechałem.
To zróbmy inaczej. Widzicie, zagadałem się, a to jest u mnie normalne. W filmikach z symulatorów kolejowych też jak się zagadam, to zazwyczaj mam jakieś problemy, żeby gdzieś dojechać albo nie zrobić jakiegoś błędu, także u mnie zagadanie się jest normalną sprawą. Przełączam się wtedy w taki tryb nadawania, nie? I nie patrzę, co się przede mną dzieje, mimo to, że gram aktywnie. Ale tak już bywa u mnie. Widzowie są już do tego przyzwyczajeni. Jeżeli jesteś nowym na kanale, no to też muszę cię przed tym ostrzec, że tak czasami bywa, że po prostu jeżeli dużo rozmawiam, jeżeli dużo opowiadam, to wtedy dzieją się dziwne różne rzeczy, nad którymi po prostu których po prostu nie kontroluję. Dobra, to pojedziemy z tej strony. Nie wiem, która droga byłaby lepsza do wykonania tego zadania, no ale jako, że jedziemy jeszcze bez przyczep i bez żadnego ładunku, więc raczej nie będziemy mieli problemu, żeby zjechać tutaj w dół. Chociaż muszę przyznać, że jest tutaj dość wąsko i można się tutaj kipnąć w prawo, w dół, jeżeli tak za szeroko będziemy jechać. Ale z tego co widzę, to... Nie no, z przyczepą ja tędy nie wyjadę, będę musiał jechać w drugą stronę. Ostry zakręt. No, ciasno. Nie, gdzie tutaj lecisz? Kto ci pozwalał się przytulać do ziemi? Muszę skręcić tutaj w lewo, ponieważ chciałbym odebrać modyfikację, która jest tu schowana. Modyfikacje są bardzo ważne, szczególnie na początku. Jest to praktycznie darmowe odblokowywanie nowej rozbudowy do ciężarówek. Aha, tu jest w drzewach schowany. Myślałem, że tu już będzie. Ale jednak nie, jeszcze muszę kawałeczek podjechać. Mamy tutaj modyfikację. Okej. To teraz tak, żeby wjechać, a się nie wypaprać tutaj. Okej. Skrzynia biegów SnowRunner do pojazdów tych. Do skauta, do marszala, a to są do skautów. To jest do skautów skrzynia biegów. Dobrze, bardzo dobra skrzynia biegów. Jest to SnowRunner, jest to terenowa skrzynia biegów do większości skautów w tej grze. Bardzo dobrze, bierzemy. Okej, teraz tak, muszę dojechać. Chyba będzie najlepiej wrócić na drogę. I pojedziemy tędy. Skręcimy tutaj w lewo. Delikatnie, żebym się tutaj zaraz nie wywalił. Już mi po ostatniej akcji ratunkowej starczy podnoszenia ciężarówki dźwigiem albo tym linką metalową, wyciągarką, mam tutaj na myśli. A, tu ścieżka, a nie, to nie jest ścieżka, tylko to są moje ślady, jak jechałem. Chciałem powiedzieć, że tu ścieżka jest już wyjeżdżona, ale SnowRunner ma to do siebie, że ślady opon są tutaj bardzo dobrze widoczne. Delikatnie. Delikatnie. Zachód słońca. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w nocy wyglądać. Dobra, jesteśmy na szlaku, który nas w tym momencie skieruje do
przyczepy. Trochę grząsko tutaj. Widzę, że ciężarówka nie nabiera swojej prędkości, walczy tutaj z grząskim terenem. Się cały czas zastanawiam, jaką ja ciężarówką robiłem to pierwszy raz tutaj. Szczerze wam powiem, nie pamiętam. A pojedziemy sobie na skróty. Widzę, że idzie, widzę, że można. Dobra. Chyba powinno starczyć. Tak jest, dobra, mamy. Tą drogą, którą tutaj jechałem, było dość dziadowsko jechać tak naokoło, więc z przyczepą będzie mi jeszcze gorzej wyjechać. Dlatego spróbujemy wyjechać tędy i pojedziemy w dół aż do samego miasta. Ponieważ musimy ją zostawić w mieście. Jest kawałek do przejechania, po drodze może zatankujemy. I muszę to zostawić mniej więcej tutaj w magazynie, gdzie odbiera się metalowe belki. No dobra, nie ma co, jedziemy. A ta gra jest naprawdę bardzo ładna. Uwielbiam tą grę za swój taki graficzny silnik, właśnie za to, jak ta gra wygląda. Co najciekawsze, każdy rejon ma swój wygląd, każdy rejon, każda mapa inaczej wygląda, w każdej mapie inaczej wygląda noc, inaczej wygląda dzień, inaczej wyglądają pory dnia, typu zachód słońca, wschód słońca i tak dalej, także ta gra jest naprawdę świetna. O! Tak samo świetna, jak i to błotniste podłoże tutaj. Widzicie, że praktycznie mam wciśnięty gaz, guzik gazu aż do samego końca i ciężarówka tutaj walczy z wagą przyczepy, jaka jest ciągnięta. To muszę naprawdę przyznać, że jeżeli mamy za sobą przyczepę, to ta przyczepa bardzo negatywnie wpływa na podłoże i bardzo negatywnie. Ona się po prostu jeszcze tak samo głęboko zapada w błocie jak i nasz pojazd, czyli nasz pojazd musi walczyć nie tylko z błotem u nas pod kołami, ale również z błotem pod ciężarówką, pod przyczepą. Okej. Trochę kurde ciasno tutaj, ale ta ciężarówka też nie ma jakiegoś takiego dużego promienia, to znaczy nie ma małego promienia skrętu, jakbyśmy czołgiem tutaj skręcali w prawo, w lewo. Podelektujmy się tymi widokami, w oddali wiatraki, prądotwórcze, do tego na czerwono zachodzące słońce, taka typowa jesienna pogoda. A my się tutaj przedzieramy z przyczepą. Podejrzewam, że tą ciężarówką taką pierwszą prostą terenową ciężarówką, jaką korzystaliśmy w pierwszych odcinkach, czyli tą International Paystar 5070, podejrzewam, że też ta misja byłaby do wykonania, także jeżeli nie macie terenowego pojazdu właśnie typu Tatra albo sobie równych, takich dużych ciężarówek terenowych, to podejrzewam, że tą podstawową ciężarówką terenową też bylibyście w stanie wykonać to zadanie. Jak widzicie,
W tą stronę było o wiele łatwiej wyjechać z przyczepą, w drugą stronę tam po tych zakrętach przez ten lasek mógłby być lekki problem. Także podejrzewam, że zwykła ciężarówka też tutaj by w zupełności wystarczyła. Oczywiście wy nie musicie grać tak jak ja gram. Ja gram zasadniczo według własnego uznania. Staram się dobierać ciężarówki do zadania, czyli jakieś holowanie, wyciąganie z błota, gdzieś trzeba jakąś przyczepę odratować. Zawsze wybieram duży pojazd z dużymi kołami, ponieważ wiem, że teren będzie naprawdę bardzo trudny i ciężko dostępny. Jeżeli jest odebranie jakichś paczek, no to biorę wtedy zwykłe ciężarówki, które sobie gdzieś tam w terenie dobrze radzą. Ze skautami, no to tak różnie bywa. Mam kilka swoich ulubionych pojazdów, ale zazwyczaj wybieram skauty z pakietów DLC. Na pewno wam pokażę, które to są skauty. W tym momencie ich nazw niestety nie pamiętam. Ale na pewno pokażę wam moje ulubione skauty. Ze względu na to, że chyba zrobię jeden odcinek, gdzie pojeździmy tutaj i pozbieramy wszystkie modyfikacje do ciężarówek. Nie będę jechał tutaj w lewo przez błoto. Oczywiście dobrze by było pojechać tu w lewo i nie wjeżdżać tutaj w tą wodę. Ja wiem, że ta ciężarówka sobie tutaj przez tą wodę po prostu da radę. Zatrąbiłem, ponieważ te bariery bardzo lubią w koła się wbijać i zawsze jak wjadę w te bariery bez trąbienia, to po prostu koła się uszkadzają, a tak jak zatrąbimy, to one są już praktycznie uszkodzone i już wtedy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że coś się tutaj uszkodzi. One się powinny w zasadzie też przewrócić, no ale czasami tego nie robią. Mówi się po prostu trudno. Dojechaliśmy do miasta, jest już ciemno, więc prawdopodobnie zmienimy porę dnia. Dostarczę tylko tą przyczepę i wtedy zobaczymy, co da się zrobić, jak to będzie wyglądać. Teraz muszę tutaj tak skręcić, żeby wjechać prosto w ten taki wąski zaułek, żebym nie musiał niepotrzebnie jakoś wycofywać. Wezmę takim troszeczkę szerszym łukiem, tutaj skręcę. Okej, cysternę mam dostarczoną, nie wiem dlaczego nie zniknęła. Możliwe, że będę mógł ją sprzedać później, to ja ją stąd wyciągnę. Bo będę musiał tutaj też wjechać później. Żeby nie stała na ulicy, to ją wezmę tutaj najpierw, tak odepnę w tym miejscu. Dobra, zmieńmy porę dnia, bo noc mi jest trochę za ciemna. I teraz tak, mamy do odebrania deski 2 razy i 2 razy materiały eksploatacyjne. Deski odbiorę tutaj z tartaku. A tutaj co jest na przyczepie? To chyba będą materiały eksploatacyjne. Zobaczmy, co to jest. I tu jest ciężarówka jeszcze do odebrania. Super, jedziemy! To najpierw po ciężarówkę i dopiero wjedziemy sobie tutaj po przyczepę i po deski do tartaku. No dobra, zobaczmy, co to za ciężarówka tam stoi.
O, kurde, nie zmieściłem, nie zmieściłem się, już mówię, a kurde. Łatwy skręt, nie, nic tu nie będzie, a jednak troszeczkę się przeliczyłem. Normalnie materiały eksploatacyjne musiałbym jechać aż do magazynu, tylko po to, praktycznie na drugi koniec mapy, tylko po to, żeby te części zamienne odebrać, ale jeżeli tu na tej przyczepie faktycznie będą części zamienne, nie części zamienne, tylko materiały eksploatacyjne, sorry, a prawdopodobnie będą, bo się świeci ta przyczepa ze strzałkami, z taką żółtą strzałką, także zaoszczędzę sobie spory kawałek drogi. Okej, do ciężarówki tu w górę, ale delikatny skręt, żebym zaraz się tutaj nie wyłożył. A to ta ciężarówka ze screenshota z tej mapy. Jak ładujemy właśnie tą mapę, to ta ciężarówka jest tutaj pokazana. To chyba jest pierwszy, podejrzewam, że to jest jedna z tych pierwszych takich ciężarówek, które się bardziej tutaj nadają. Zobaczmy. Jest mocna. GMC. Odholuję ją. Zobaczymy, co to jest za ciężarówka. Jest to ciężarówka na autostradę. To jest właśnie to, o czym wspominałem. Niby może mieć włączany napęd na 4 koła i blokadę dyferencjału, ale niestety opony są tutaj totalnie beznadziejne. Okej, ja mam zainstalowany DLC z oponami, dlatego tutaj się świecą, niektóre opony się świecą tutaj na fioletowo, mają taki specjalny pasek. Są to opony z dodatku DLC, który można dokupić do tej gry, ale jak widzicie, wszystkie te standardowe opony, które są terenowe do tej ciężarówki, one są na początku zablokowane, dlatego ta ciężarówka ma tak duże problemy, żeby w ogóle cokolwiek tutaj udźwignąć i żeby gdziekolwiek tą ciężarówką dojechać. Osobiście pojazd jest dość fajny, ale bardzo go nie lubiałem na początku właśnie ze względu na to, że nie można było w nim założyć opon terenowych, no a na śliskich oponach zwykłych jest naprawdę bardzo problematycznie gdziekolwiek w trasę wyjechać. Szczególnie w ciężkie, duże, głębokie błoto, nie? Nie zapominajmy o światłach. Teraz tak, do tartaku. Ale oczywiście, jeżeli tą ciężarówkę jesteście w stanie wyposażyć w opony błotne, z tego co zauważyłem tam przed chwilą, to do opon błotnych był potrzebny level 8. No dobra, ja mam level 4, to i tak nie mógłbym założyć błotnych opon. Ale od levelu 8 dopiero można założyć błotne opony, opony terenowe, nie, opony terenowe, a nie opony błotne. Coś mi się język myli, a to jak zawsze w sumie. To jak zawsze. Opony terenowe, no to jeżeli macie możliwość założenia tych opon, to dobrze. Ale jeżeli nie, to wam właśnie polecam sprzedać tą ciężarówkę, trochę kasy za nią dostaniecie i sobie kupić International Paystar. Ciężarówkę z moich pierwszych odcinków SnowRunnera tutaj. Na pewno będziecie bardziej, lepiej obsłużeni ciężarówką niż tą tutaj. A już wiem, ach, tu są deski, o kurde. O kurde, to ja mogę tą przyczepę w zasadzie wyciągnąć. Ja myślałem, że tu są że tu są materiały eksploatacyjne, a to jest trochę do dupy. Bo w takim układzie musimy jechać po materiały eksploatacyjne do magazynu.
Ja tą przyczepę stąd wyciągnę wprawdzie, bo mam akurat dobrą ciężarówkę do tego. O kurde, ale się pomyliłem. Ja myślałem, że na tej przyczepie są materiały eksploatacyjne. Ach, mogłem po ikonce popatrzeć. W prawym górnym rogu są ikonki, jak wyglądają deski, jak wyglądają materiały. O kurde. No ale dobra, nic nie szkodzi. Damy radę. Dobrze jadę? Tu i tutaj w lewo. Możliwe, że te deski będę później potrzebował, to już nie będę musiał tutaj do tartaku zjeżdżać, wtedy podepnę sobie przyczepę i z tą przyczepą pojedziemy dalej. Ale wezmę tą przyczepę, wyciągnę z tego błota, co tam było, bo inną ciężarówką mógłbym się tam zakopać, a raczej bym nie chciał. Dobra, tutaj w prawo i kolejna w lewo. Już jesteśmy zaraz na naszej drodze wylotowej do miasta. Tą przyczepę zostawię tutaj przed kościołem. Oj! To było trochę za mocno skręcone. Chciałem przyczepą wymanewrować. Sam przygwizdałem w słupek. My teraz zawieziemy deski tutaj do odbioru i pojedziemy po materiały eksploatacyjne. Okej. Zostały materiały eksploatacyjne, rzućmy okiem jak tu jechać. Górą nie przejadę, bo... To też jest daleka droga. Tędy musiałbym jechać. Od dołu będzie mi po prostu o wiele szybciej. Co tutaj mamy na farmie? Materiały eksploatacyjne mogę odebrać z farmy, a to nawet nie z magazynu. A to cacy. Szkoda, że wcześniej na to nie popatrzałem, no ale dobra, zdarza się. No to jedziemy do farmy. Stąd odbierzemy materiały eksploatacyjne. I dojechaliśmy do naszego miejsca docelowego. Mamy tutaj do odebrania materiały eksploatacyjne. Nasza super zalana farma, która praktycznie ma złą renomę, jeżeli chodzi o poziom błota. Materiały eksploatacyjne raz i dwa. I mogę się w zasadzie z powrotem tutaj wrócić na główną drogę. Tu jest jeszcze...
A nie, to są zbiorniki tutaj na farmie. Myślałem, że tam cysterna z tyłu stoi do odbioru. Też byłoby fajnie wykorzystać cysternę, no ale troszeczkę się pomyliłem. Każdą inną ciężarówką już bym stąd nie wyjechał. Szczególnie tą ciężarówką na autostradę, co przed chwilą widzieliśmy z łysymi oponami. O, te pierwsze momenty SnowRunnera to była naprawdę frustracja do potęgi entej. Ale powiem wam, jeżeli człowiek już nabierze takiej pewności siebie i wie, w jakie błoto, jakim pojazdem może wjechać, to ta gra naprawdę przynosi kupę frajdy. Można praktycznie całą grą nagrać tysiące godzin i człowiek nigdy nie będzie się nudził. Ja i tak mam tutaj nagrane 200 godzin i powiem wam szczerze, że i tak nie mam jeszcze wszystkich rejonów przejechanych. W tym momencie mam zrobione tylko samych tych misji z kampanii na 4 mapach. Mam te misje skończone, ale widziałem na różnych grupach w mediach społecznościowych zawodników, którzy SnowRunnera każdą jedną mapę przejeżdżają na 100%. Zawsze zapomnę się spytać, ile potrzeba czasu, żeby tak całą jedną mapę na 100% przejechać. Bo wiem z doświadczenia, że mamy w tym momencie Michigan na 21% zrobionych. Wiem z doświadczenia, że te misje kampaniowe można skończyć, jeżeli mamy około 60% kompletnie całej mapy zrobione. Albo inaczej powiem, 60% zrobionych wszystkich misji, włącznie z kampanią. Pogoda trochę nie rozpieszcza. Pada deszcz. Możemy zobaczyć, jak Tatra w środku wygląda. Taki typowy ruski pojazd. Ma w środku tylko to, co potrzebuje. Luksusów to tutaj raczej się nie musimy spodziewać. Ma najechane 405 km. Ciekawe, czy to jest faktyczny przejazd tej ciężarówki, czy to tylko tak jest zanimowane. O, woda. Jedziemy pod górę. Heja! Dobra ciężarówka, fajna jest. Już niedaleko strzałkę dostarczenia, strzałkę punktu już widać. Musimy tylko tutaj praktycznie jeszcze pojechać prosto, przejechać przez całe miasto i tam już jesteśmy praktycznie na miejscu. Cztery litry przy pełnym gazie. To jest dopiero fajny pojazd. Ale zauważyłem, że ogólnie te wszystkie ruskie ciężarówki, one nie jadą szybko, ale są za to bardzo silne i mało palą. Ich spalanie paliwa to jest naprawdę znikome w porównaniu do niektórych amerykańskich ciężarówek, także
Nieźle, polecam. Niedługo i tak jeszcze będziemy musieli kupić kilka sztuk. Wszystkie Azowy, jakie są dostępne. Ale to teraz jeszcze nie. Prawdopodobnie jak skończę Michigan i skończę drugą mapę, to wtedy będziemy mogli sobie wykupić te fajniejsze ciężarówki, te większe. Dobra, dostarczamy produkty. Level 5. Cacy. Dzięki. To znacznie zmienia sytuację tych ludzi. Czas wziąć się do roboty i odbudować miasto. 2800 i trochę doświadczenia. I w zasadzie dojechaliśmy na koniec. O, widzicie, przyczepa też zniknęła, a miałem ją już... chciałem ją już tutaj odholować już do handlarza, ją popchać dalej. Dobra, tym samym dotarliśmy na koniec naszego dzisiejszego odcinka. Ja się z wami dzisiaj pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli wam się filmik spodobał, jeżeli lubicie SnowRunnera, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić innych pozostałych odcinków z tej serii. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, cześć!